Cześć wszystkim i witam po raz kolejny na moim kanale. Myślę, że wielu z Was oglądało już moje filmy dotyczące czasowników z prefiksami, gdzie wyjaśniałem Wam wszystkie znaczenia po dodaniu różnych prefiksów do tego samego czasownika. W dzisiejszym filmie pokażę Wam wszystkie znaczenia polskich prefiksów, więc nie będziemy skupiać się na jednym czasowniku, ale będziemy właśnie skupiać się na wszystkich prefiksach i na ich wszystkich znaczeniach. I na początku prefiks do. Prefiksu do używamy, kiedy mówimy o osiągnięciu naszego celu albo kiedy mówimy o dodaniu czegoś, o dorobieniu czegoś. Popatrzmy na 3 przykłady. Dojechałeś na lotnisko, w końcu doszedł do celu. Albo oni dokupili 2 bilety. Następnie prefiks na. Prefiksu na używamy, kiedy kładziemy coś na jakiejś powierzchni albo kiedy chcemy powiedzieć, że zrealizowaliśmy jakąś czynność albo że zrobiliśmy wystarczająco dużo czegoś i nie chcemy robić tego więcej. Popatrzmy na 3 przykłady. Najadłeś się? Już się napracowałem. Napracowałem się i nie chcę więcej. Już wystarczy. Nałożyła krem na twarz, czyli nakładamy krem na jakąś powierzchnię, na twarz. Następnie prefiks o. Prefiksu o używamy, kiedy obchodzimy, omijamy na przykład jakąś przeszkodę albo obchodzimy ze wszystkich stron jakiś teren, jakieś miejsce, albo kiedy otaczamy, ogarniamy coś ze wszystkich stron. Na przykład oni ominęli przeszkodę. Dziecko okleja ściany plakatami. On zawsze owija w bawełnę. I mamy jeszcze bardzo podobną formę. Ta forma to forma ob. I znaczenia są bardzo podobne. Nawet możemy powiedzieć, że te same. Kiedy obchodzimy, omijamy coś, kiedy ogarniamy, otaczamy coś ze wszystkich stron na różne sposoby, albo kiedy robimy coś bardzo dokładnie. Na przykład musimy objechać korek. Naukowcy objaśniają nową metodę. Objaśniają, czyli mówią o tym bardzo dokładnie, szczegółowo. I obwiązujemy stare drzewo. Następnie prefiks od albo ode, na przykład w czasowniku odejść. Tego prefiksu używamy, kiedy oddalamy się od kogoś albo od czegoś, albo oddajemy, zwracamy coś. Na przykład jutro oddam samochód. On odszedł od rodziny. Oni odizolowali się od starych przyjaciół. Możemy jeszcze używać tego prefiksu z czasownikiem odpisać, odpisać na wiadomość, odpowiedzieć, odwzajemniać uczucia. Następnie prefiks po. Prefiksu po używamy, kiedy robimy jakąś czynność, jakąś aktywność przez jakiś czas. Na przykład w weekend poczytam książkę. To znaczy, że poczytam kilka czy kilkanaście stron tej książki. Wczoraj popracowaliśmy w ogrodzie. Albo w końcu mogłem potrenować. Następny prefiks to prefiks pod. I tego prefiksu używamy, kiedy mówimy o zbliżaniu się do czegoś albo do kogoś. I mamy jeszcze jedno znaczenie, kiedy chcemy powiedzieć, że zrobiliśmy coś w jakiejś małej ilości, trochę. Na przykład podjadłem trochę ciasta, albo podgotowałem zupę, czy
podgrzałem trochę rybę. I jeszcze przykłady związane ze zbliżaniem się. Możesz podejść bliżej. On podszedł do drzwi. Następnie prefiks prze, który ma bardzo dużo znaczeń. Jednym z nich jest, kiedy mówimy o przekraczaniu jakiegoś dystansu. Następnie, kiedy przechodzimy przez coś, przekraczamy coś, na przykład przechodzimy przez ulicę albo przechodzimy czy przejeżdżamy przez most. Używamy też tego prefiksu, kiedy przekraczamy jakąś dawkę, jakąś ilość, kiedy zrobiliśmy czegoś za dużo, na przykład przepłacić za coś albo przedawkować. Ale również używamy tego prefiksu, kiedy mówimy o ustawaniu czegoś, na przykład nareszcie przeszedł mi ból głowy albo przestało padać. Zobaczmy na 4 zdania z tym prefiksem. Dziecko przechodzi przez ulicę. Dzieci przekazały informacje rodzicom. To jest jeszcze jedno znaczenie, kiedy przekazujemy coś. Przesyłać, przekazywać. W końcu przestało padać. Albo trochę przepłaciłem za ten telefon. Następnie prefiks ros i tego prefiksu używamy, kiedy mamy jakiś ruch w różnych kierunkach, kiedy coś albo ktoś rozprzestrzenia, rozchodzi się w różnych kierunkach, ale też kiedy coś rozwala się, rozpada się. Na przykład ludzie rozeszli się do domów, czyli każdy w swoim kierunku. Ten samochód się rozpada albo zaraz się rozpada. Następnie prefiks wy albo czasami we i tego prefiksu używamy, kiedy mamy jakiś ruch z zewnątrz do wewnątrz, ale też kiedy włączamy kogoś na przykład do jakiejś grupy albo włączamy coś. Również kiedy mamy ruch na górę, na przykład wchodzimy po schodach, czy wchodzimy na jakiś szczyt, ale również kiedy wkładamy coś, czy wnosimy coś, na przykład wnosimy coś do domu, czy wkładamy coś do pudełka. I popatrzmy na 3 przykłady. Goście wchodzą do domu. Ona włączyła się do dyskusji. Wczytałem się w instrukcję. I następnie prefiks wy i tego prefiksu używamy, uwaga, kiedy mamy jakiś ruch z wewnątrz na zewnątrz, ale też kiedy wyłączamy kogoś albo coś. I popatrzmy na 3 przykłady. Wychodzę z domu. Wyjmują prezenty z pudełka. On wypisał się z kursu. Następnie prefiks z. Czasami też występuje z literą z, ale też jako litera s i eś. I to jest związane z zasadami fonetycznymi, więc musimy nauczyć się, po jakich literach czy po jakich głoskach właśnie używamy z, s albo eś. I kiedy używamy tego prefiksu, jakie jest jego znaczenie? Kiedy łączymy coś ze sobą, kiedy zbieramy coś, ale uwaga, ma też znaczenie odwrotne, kiedy usuwamy coś albo usuwamy się, na przykład usuwamy się z drogi komuś. Na przykład ich drogi ponownie się zeszły. Jesienią liście spadają z drzew. Czyli tutaj jeszcze jest jedno znaczenie, kiedy mamy ruch z góry do dołu. Spadać albo schodzić, schodzić ze schodów, schodzić z góry. Albo ściągnąłem obrus ze stołu.
I jeszcze prefiks za. I tego prefiksu używamy, kiedy blokujemy coś, zasłaniamy coś, albo kiedy zatrzymujemy się na chwilę u kogoś. Z czasownikami ruchu będziemy używać właśnie tego prefiksu w tym znaczeniu, z tym znaczeniem. Na przykład po drodze zajadę do ciebie, albo policja zajechała drogę przestępcy, lub zasłoniłem zasłony. I to był już ostatni prefiks. Mam nadzieję, że wszystkie znaczenia, że wszystkie prefiksy są dla Was jasne. Natomiast jeśli macie jakieś pytania, pamiętajcie, że zawsze możecie zostawiać je w komentarzach. Zachęcam też do zostawiania swoich przykładów zdań właśnie z tymi prefiksami. Musimy też pamiętać, że w wielu przypadkach te prefiksy mają sens, że możemy je tłumaczyć, ale czasami może już to zauważyliście, a jeśli nie, to zauważycie, że prefiksy nie mają dużego sensu w niektórych czasownikach i to po prostu wynika z tego, jak powstał dany czasownik, tak jest zbudowany. Na koniec chciałbym Wam przypomnieć, że moja strona internetowa jest już gotowa i po rejestracji konta macie dostęp do kursów cyfrowych, do wielu ćwiczeń interaktywnych, gdzie możecie ćwiczyć Wasz język polski. Ja cały czas dodaję nowe kursy, część z nich będzie darmowa, a część z nich później będzie dostępna po wykupieniu miesięcznej subskrypcji. Na koniec bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Bardzo proszę o zostawianie subskrypcji, łapek w górę i komentarzy. Zapraszam już w kolejną niedzielę na następny odcinek. Do zobaczenia i cześć!